Wow, jakie ujęcie! Pionowo kamera w górę jest skierowana. Coś pięknego, niesamowitego. Jesteśmy z Bartkiem właśnie na Upper West Side i będziemy sobie tutaj chodzić. Bartek tu na mnie czeka. Pomachaj, Bartek! Cześć, Bartek! Także lecimy z Bartkiem dzisiaj na miasto. Życzymy udanego odcinka, nie, Bartek? Oczywiście, musi taki być. Polka w Ameryce. Zaraz trzeba będzie jakąś też kawkę ze Starbucksa ogarnąć. Przynajmniej ja mam ochotę. No i tam na środku właśnie jest Kolumb i chcieli go ściągnąć podczas pandemii, że nie chcą już, żeby Kolumb był patronem USA jakby. Tutaj jak zawsze oferują bryczki. Można wtopić, bo na przykład mówią, że rowerek za $6, a to jest za minutę, jak ten facet pedałuje $6, więc jak kończy pedałować, nagle okazuje się, że to jest 60. A tu jest Trump International Hotel. I tutaj, w tym miejscu, jak Trump przegrał wybory, dziesiątki po prostu wozów policyjnych, bo ludzie przyjeżdżali jajka rzucać. I trzeba było chronić hotel Trumpa i to samo pod budynkiem Trumpa. Dzień, kiedy przegrał. I też były petycje, żeby ściągnąć to imię i nazwisko z jego budynku. No a my idziemy sobie wzdłuż Central Parku do chyba 65. Wiesz, że wszystkie te ławki w Central Parku, znaczy większość jest posprzedawana? No właśnie stąd są te cegiełki, nie? Tak. Za $10,000 można sobie kupić ławkę. Niewiele. No. A raz tak właśnie usiadłam, tak się wyluzowałam na ławce. Patrzę, a tam napis kochanej żonie Marii. Po polsku. No, takie urocze. Mówię, kurczę. Strasznie urocza. Wiedziałam, na której ławce usiąść. Siadłaś na polskiej ławce. Dosłownie, no. Siadłam na polskiej ławce. Kocham Upper West Side, naprawdę moja ulubiona okolica. Jak pisałyśmy teraz e-book, to średnia krajowa zarobków to jest 71 000, a w tej okolicy średnia zarobków to jest 144. Rocznie? Tak, Nice. bo tutaj sami architekci, lekarze, finansjerzy, prawnicy, te takie najbardziej zawody po prostu intratne. Takie, no intratne, dobra, tak to nazwijmy. A tutaj Central Park za murkiem. Właśnie z Bartkiem polewamy, jak ktoś nas pyta, no to tak w 3-4 dni zobaczy cały Nowy Jork. Mówimy, tak, 2-3 godziny. Nawet się w godzinę da wyrobić, jak się człowiek spręży. Pewnie, Nowy Jork to łatwizna, szybciutko. Moment strzały i już. Jedz! Tiny! Pan, jak zawsze nowojorczycy się dziwią, jak widzą moją kamerę. To jest po prostu takie maleństwo. Też się zdziwiłem za pierwszym razem, jak ją zobaczyłem. No, ale kurczę, lubię ją. Mam też inną, większą, ale tą wolę używać, bo po prostu jest taka malutka. Wygodna. Zaraz dojdziemy do Juilliarda.
Mi się Juilliard kojarzy z takim filmem. Widziałeś taki film w rytmie hip-hopu? Oczywiście. Jezus, jaki to był dobry film. Lat nastoletnich. Tak. I ona właśnie do Juilliardu chciała pójść, nie? Do Juilliarda, tak, Juilliardu? Tak. Do Juilliardu. O, tu jest ABC7. Tak, też. Tu jest Juilliard, a tam mamy Filharmonię. Wszystko należy pod pieczą Lincoln Center. Co jeszcze powiesz mądrego? Ja? Mądrego? Proszę cię. Moment minął, trzeba było szybko wymyślać. Mogłem wymyślić jakąś ciekawostkę. Mam ciekawostkę. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Nowym Jorku? Najlepsze miejsce w Nowym Jorku? O Boże, to jest trudne pytanie, bo mam takie dwa w sumie. Dawaj. Pierwsze to jest moja Astoria, na której mieszkam i generalnie chyba Astoria Park. Dlatego, że w porównaniu do całego Nowego Jorku tam jest takie faktycznie fajne, spokojne miejsce, gdzie można sobie odpocząć od tego zgiełku, szczególnie tego manhattańskiego. A drugie to Central Park, bo ja lubię spokojne miejsca. To są moje chyba ulubione miejsca. Czy mam jeszcze jakieś? No cały Nowy Jork jest piękny, ale jest też przytłaczający. Natomiast no, da się tu żyć. Żyję tu już prawie rok, da się tu żyć. A twoje? No moje ukochane to Bryant Park. Czyli też park. Tak, też park. Ale tak w centrum miasta, żeby dostać jeszcze trochę tego Bo Central Park to vibe'u. jest faktycznie na obrzeżach. Tak, faktycznie na obrzeżach. Jest Juilliard School. Juilliard School. Ale fajnie, te gołębie sobie usiadły tutaj na metrze. Też zdjęcie zrobię tego. W ogóle zobacz, mają stolik jak kukurydzę tutaj. Poducha jak marchewka. Tam poduchy jak awokado, ale ślicznie. Fajny wystrój. A coś tu się dzieje, ale nie wiemy w sumie co. Pod Juilliardem. Jakiś spęd. Lecimy dalej? Lecimy dalej. Ja sobie foteczkę napnę. Foteczka Apple'a sklepu. Chociaż największy jest i tak na 5. Alei. Oj tak. Dalej lecimy z największy szok, jeśli chodzi o życie w USA. Chaos. 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 Że co, myślałeś, że będzie bardziej strukturyzacja, Myślałem, tak. porządek? Tak, myślałem, że będzie więcej rzeczy, prawda, gdzieś tam udokumentowanych, że dużo rzeczy będzie trzeba na papierze robić, a tutaj bardzo dużo rzeczy robi się na gębę. Albo wirtualnie, albo przez aplikację, albo na gębę. Albo na gębę. Więc to był chyba taki największy szok, plus tempo życia. Jednak jak przyjeżdża chłopak z Krakowa do Nowego Jorku, no to tempo życia troszeczkę tutaj wzrasta. Troszeczkę to jest bardzo delikatnie powiedziane. Bo to tempo rośnie, w zasadzie każdy dzień jest inny. Ciężko tutaj właśnie, nawet jeżeli chodzi o życie, to tutaj też właśnie ciężko o jakieś takie ustrukturyzowanie. Bo każdy dzień jest inny. To był chyba największy szok. A twój? Chyba to, że aż tyle pracują. Nie wiedziałam, że tutaj jest na przykład tak mało dni wolnych, że wszyscy tak naprawdę robią nadgodziny za darmo, bo od tego wymaga od ciebie firma. Nie spodziewałam się, że tu jest taki pracoholizm. Ale chyba to dlatego też, że nie są jakby świadomi, że może być inaczej, bo wszystko kosztuje. To nie mało. I to nie mało, nie? Więc tu muszą pracować, żeby po prostu przeżyć, ale co innego pracować, a co innego zapierdzielać, także nie, że ma się, nie wiem, 10 dni wolnych w roku, nie? No dokładnie. Tym bardziej, że bardzo dużo ludzi pracuje tutaj na więcej niż jeden etat. No właśnie, po 2-3 prace mają ludzie też.
Także to było dla mnie najbardziej szokujące. Nie wiedziałam, ja myślałam, że w Ameryce właśnie ktoś ma wymarzoną pracę, na której świetnie zarabia i tyle, a nie, że... To ja może dodam jeszcze jeden pozytywny szok. No. Bardzo zaskoczyło mnie, jak ludzie tutaj są mili. To też. To jest coś niewiarygodnego. Ludzie spontanicznie potrafią podejść, powiedzieć coś miłego. Wszyscy się przepraszają, jak się na przykład, nie wiem, trącą gdzieś na ulicy. No i wszyscy są generalnie dla siebie strasznie uprzejmi. To jest coś, do czego no nie przywykłem, żyjąc w Polsce, to say the least. Natomiast tutaj faktycznie ludzie są dla siebie naprawdę bardzo mili i tacy życzliwi. I to jest też fajne. To był taki pozytywny szok. Tak, żebyśmy nie mówili samych negatywnych rzeczy. Tak, to też było szokujące w pozytywnym znaczeniu, dla mnie, że tacy mili i bardzo lubię to, że dają ci wodę, jak przychodzisz do knajpy. Bo w Polsce na przykład musisz zamawiać, nie? A tu ci od razu dadzą. A to jest synagoga bardzo fajna. Duża. Aczkolwiek też na górze tu jest napisane New York Public Library, także jest trochę 50-50. Albo synagoga, albo biblioteka. Ale raczej synagoga z biblioteką. O, może tak. Fajnie, że są te ogródki przy ulicach, jak przed pandemią tego nie było. Nie do takiego stopnia. Fajna rzecz, która została, że można przyjść do knajpki, usiąść na zewnątrz, o ile nie daje moczem ani szczurem. No, to tak ciężko. A my odbieramy kawkę ze Starbucksa i Barbie wszędzie, oczywiście, że Barbie wszędzie. A tam jest bardzo fajny i takie zresztą też kultowe trochę miejsce na hot dogi nowojorskie. Nazywa się Grace Papaya. Tak, znam. I są pyszne. Starbucks musi być. Wiadomo. Lecimy dalej zwiedzać. Ej, nie wierzę. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy Hasydzi wyjeżdżają w ogóle z Williamsburga w inne okolice. To im odpowiem następnym razem, że leci żydowskie techno i sprzedają świece. Dokładnie. Na Upper West Side. Wszystko jest tu możliwe. Piękny budynek. Wow, ale śliczny. Najsmaczniejsze żarcie tutaj, które lepiej ci tu smakuje na przykład niż w Polsce. Jest coś takiego? Co mi tutaj lepiej smakuje niż w Polsce? Znaczy wiesz, tutaj jest taki wybór kuchni i restauracji z całego świata, że 3/4 rzeczy tam tak naprawdę w Polsce tego nie jadłem. Natomiast co mi tutaj najbardziej smakowało,
Nie wiem, muszę się zastanowić. Dobra. Zastanowiłeś się już, jakie jest twoje najbardziej ulubione danie? Tak, i dalej ci nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo praktycznie każdego dnia odkrywam coś nowego i każdego dnia próbuję nowych rzeczy, które mi smakują bardziej niż rzeczy, które jadłem wcześniej. Jeszcze nie jadłem dobrego burgera w Nowym Jorku, a jadłem ich kilka. A co dla ciebie znaczy dobry burger? Ale fajny pan jedzie w czym? W kolorowej? Ale super. Dobry burger to taki, żeby miał przede wszystkim dobre mięsko, żeby nie był suchy i nie był bardzo tłusty. Chociaż nie wiem, czy to jest do osiągnięcia tutaj. To może być osiągnięcie w takim USA. Wczoraj na przykład byliśmy na markecie jedzeniowym na Dekal, na Brooklynie. I z takiej naprawdę malusieńkiej budki z jedzeniem jedliśmy pad thai, który był obłędny. Więc no tak naprawdę każdy dzień przynosi nowe odkrycia, jeżeli chodzi tutaj o gastronomię. Ale i tak moją ulubioną pizzą będzie pizzeria Uno's Astori. To jest pizza deep dish w stylu chicagowskim, przerobiona na modłę nowojorską. Obłęd. Coś pysznego. Uno na Story. Zalinkuję w razie czego tutaj. Dobra. A ja bardzo lubię, co lubię bardzo w USA? Też właśnie chyba ten dostęp do różnorodnych kuchni. Sushi mi tutaj bardziej smakuje niż w Polsce. O tak, sushi też jest pyszne. Zgadza się. I bardziej mi smakują nawet takie rzeczy jak na przykład indyjskie żarcie, bo tutaj ci ludzie, którzy robią to jedzenie, są faktycznie z tych krajów. A na przykład w takim Wrocławiu to są najczęściej Polacy pracujący w takiej tego typu knajpie. Nie wiem, w wietnamskiej knajpie gotują zazwyczaj Polacy. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem. A tutaj po prostu jest taki dostęp do tych międzynarodowych ludzi, że zatrudniasz Wietnamczyka i produktów, no i że zatrudniasz sobie Wietnamczyka. Więc faktycznie nawet nie amerykańska kuchnia jest tu lepsza, bo na przykład wolę amerykańską kuchnię w Polsce. O. W sensie, że to jest lepszy quality tych produktów. Ale tutaj jakoś lepiej gotują te różnorodne kuchnie świata. I sprzedam wam jeszcze ciekawostkę. McDonald's jest o wiele lepszy w Polsce. Tak, ja nawet nie wiem McDonalda. Czemu jest lepszy w Polsce? Jest smaczniejszy, ma jakby więcej smaku w sobie. Idziemy na czerwonym. Jakkolwiek brzmi to jak oksymoron, bo McDonald's i zdrowie to już tak średnio, ale wydaje mi się, że jest zdrowszy. Myślę, że jest taki sam wszędzie. Tak samo szkodliwy. A no to tak. A w każdym razie w Polsce jest smaczniejszy, przynajmniej w mojej opinii. No faktycznie, tutaj jeszcze mogą dodatkowy syf na syf pakować. Otóż to. Podeszliśmy teraz pod Zabar's, najpopularniejszy deli na Upper West Side. Rodzinny zresztą biznes i zawsze tutaj są olbrzymie kolejki. Tutaj chociażby, żeby kupić ich kawę. A muszę zdjęcia porobić do e-booka. Wejdziemy tu? Pewnie. Będzie pełny pewnie jak zawsze. O. Są właśnie też z ilości serów też są znani. Pięknie pachnie serkiem. Taki zwykły sklep, ale jak na Amerykę to niezwykłe. Wszystko faktycznie takie świeże i pachnące. Sami tutaj mają kuchnię na zapleczu. W sensie jedzenie bajecznie wygląda? Wszystko. Ładnie też pachnie, nie? O, jeszcze tu mają chlebki.
Ten zapach jest niesamowity. No, zapach jest mistrz. Kolejka do chlebka, czyli chlebek musi być naprawdę dobry. Well, you know what? It says pocket in the name. Didn't realize there was actually a difference. Yeah, I mean, I think I can have Dobra, mam dobre do zapytania. Aha. Najfajniejsza nowojorska sytuacja. Taka, że tylko w Nowym Jorku by się przytrafiła. Jak ostatnio wychodziliśmy z Broadwayu, to spotkałem na żywo aktora Bena Platta. O, no way, lubię go! Tak, wyszedł. Akurat my byliśmy na Moulin Rouge, on wychodził z Parade, w którym gra. Już niestety zdjęli to, więc już tego nie ma, chyba jakieś tam parę spektakli tylko zostało. No i my sobie casualowo przychodzimy, a on wychodzi, macha do nas, macha ludziom, którzy mu machają w ogóle. Także niestety nikomu nie podpisał Playbilla, ale no, generalnie jakieś tam interakcje z ludźmi robił. Także widziałem Bena Platta na żywo, no i widziałem Leah Michele na żywo w musicalu Fangirl i to też ostatnia okazja, żeby zobaczyć ten musical, bo grają go tylko do 3 września. No to już po wszystkim. To już praktycznie po wszystkim. No takie moje raczej najprzyjemniejsze rzeczy związane z Nowym Jorkiem to właśnie Broadway, chociaż pamiętam moment, jak wylądowaliśmy na JFK-u i wyszliśmy z lotniska i zobaczyłem to miasto po raz pierwszy. To też był taki niezapomniany moment. Potem jechaliśmy samochodem do naszego Airbnb i podziwiałem, chłonąłem to miasto. Była ciemna noc, to było jakoś o godzinie 10 wieczorem w październiku, więc było dosyć ciemno, a jakoś to chłonąłem to miasto. No coś nieprawdopodobnego. No i ta właśnie możliwość zobaczenia aktorów, o których się zawsze gdzieś tam marzyło, żeby ich spotkać, którzy casualowo idą sobie ulicą i jedzą hot dogi. Super. A twoje? Moje takie nowojorskie to chyba jak kiedyś wracał taki narąbany pociąg gdzieś o 1:00 nad ranem i laski włączyły głośną muzykę i zaczęły tańczyć na róże, Nice. po czym cały pociąg śpiewa I wanna know what love is. O Boże. I want you to... Mam to na wideo, także załączę tutaj wideo. Holy night. Gdzieś pokazywałam, to był taki nowojorski moment, że po prostu wszyscy żyjemy tak obok siebie i jesteśmy jednością i każdy musi się użerać z tym miastem, jednocześnie je kochając. Otóż to. Otóż to. Bo żyjemy razem w tej dżungli, wszyscy. W tym tyglu. A teraz jedziesz do Polski. Za czym się najbardziej stęskniłeś w Polsce? No to jest odpowiedź, prawda, od razu za jedzeniem. Aha. Generalnie faktycznie tutaj jest ogromny wybór kuchni, ogromny wybór restauracji. Natomiast no, takiego chleba jak w Polsce jadłem, to tutaj nie zjem. No nie zjesz. No generalnie tęskniłem się też bardzo za rodziną, za przyjaciółmi. Fajnie będzie zobaczyć po prawie roku. Ale już teraz, słuchaj, a propos jedzenia, doszliśmy do tej knajpki, którą chciałam Ci pokazać. Moja ulubiona burgerownia. Będziemy jeść. To zobaczmy, jak Ci posmakują te moje burgery. Nie mogę się doczekać. No to lecimy. O Jezus. Ciężkie. Ciężkie, no. O Jezus. Oh. How are you? Good. It's two of us? Should I think inside? Yeah. Yes. I absolutely love your nails. Oh, thank you. They are adorable, really.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Oh gosh. So here, I've got our menus. Thank you. And we have built an entire sushi restaurant in the back here. So I have a whole sushi menu. Great, thank you. Thank you very much. Thank you. Słuchajcie, pani miała tak fantazyjne paznokcie, że po prostu musiałem je pochwalić. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że tutaj po prostu ludzie są dla siebie mili. Jeżeli uważają, że coś mi się podoba, to po prostu to werbalizują, więc nie mogłem się powstrzymać. Mam następne pytanie. Dajesz. Ja mogę zacząć, bo już wiem, co chcę powiedzieć. Najwspanialsza rzecz, której się o sobie tutaj człowiek dowiedział, mieszkając poza granicami kraju, dla mnie to po prostu, ja wiedziałam, że ja jestem zaradna w Polsce, ale to jak musiałam się tutaj ogarnąć i sobie życie poustawiać, wszystko sama, bez znajomości, wiesz, bez jakiegoś kierunkowskazu, drogowskazu, po prostu samemu, metodą prób i błędów. A jednak to mam wrażenie, że u nas w ojczyźnie jakoś tak, jak w ogóle łatwiej jest w swojej ojczyźnie, nie? Wszystko wiesz, jak funkcjonuje, masz znajomości, nie? O wiele łatwiej. Ale tam śliczna uliczka. A ty z kolei robisz fotkę tej części. No Ja tam, ty tu. A ty swoje takie rzeczy, której się o sobie nauczyłeś, to co masz? Wiesz co? To miasto nauczyło mnie tego, że da się pokonać lęk wysokości. O. Że trzeba po prostu usilnie jakby walczyć, trzeba wystawiać się na ten lęk, oswajać się z nim i człowiek potem dochodzi do wniosku, że okej, nie jest jeszcze idealnie, ale jest o wiele prościej niż było. O wiele prościej. No i też to miasto nauczyło mnie tak naprawdę życia z moim mężem. O. Ponieważ tutaj, w sensie życia z moim mężem, zabrzmiało to strasznie melodramatycznie. Natomiast tutaj w związku z faktem, że możemy być o wiele bardziej otwarci, możemy sobie, nie wiem, iść chociażby po ulicy za rękę i nikt się nawet nie patrzy, to jest zupełnie inna jakość życia. I dowiedziałem się o sobie, że choć początkowo było to dla mnie trochę dziwne, to jest to naprawdę fajne uczucie. W każdej uliczce praktycznie jakieś remonty, coś się dzieje. Staram się jakąś tutaj ładną uliczkę znaleźć. Wszystkie są ładne, ale wszędzie są jakieś remonty. Miasto wiecznych remontów. No. Bez kitu. A jak... Flatiron już remontują któryś rok. No. Bo tam ma być hotel. We Flatironie? No, we Flatiron ma być hotel. Mówiłam ci tą zajebistą ciekawostkę o łazienkach we Flatironie? Nie, opowiedz. Jak go wybudowali na początku XX wieku, to kobiety nie pracowały, więc w ogóle nie zaprojektowali damskich toalet i jest tylko jedna toaleta na piętrze. I teraz rozwiązali to tak, że co drugie piętro jest babska, co drugie męska, więc jak pracujesz tam na nieparzystym, to musisz iść na parzyste, bo tam są twoje kible. Gimnastyka. Gimnastyka, no. Ale teraz już będą tam te... Hotel będzie. I w ogóle pierwszy czarnoskóry zespół jazzowy grał tam w piwnicy w barze. Wow. A jak otworzyli to był tam takie wiatry, bo to wtedy był bardzo wysoki budynek, to myśleli, że to się zawali, No mimo że ma tylko 21 pięter. Tylko? No, wtedy to aż, nie? 1902, jeśli dobrze pamiętam, jak to otworzyli. I patrz, jakie tutaj fajne, Wow. śliczne. Just making sure he's not dead. Yeah, true. To było dosyć wymowne, nie? To było się wymowne, stało. co ten pan powiedział, no. Stanął tutaj koło tego bezdomnego i powiedział, że chciałem się tylko upewnić, że wciąż żyje. A sam chyba też był bezdomny, czy nie? Czy mi się tak wydaje, że ten pan był jakiś tak... Mógł być, nie? Mógł być. No i w każdym razie poopowiadałam, o jeszcze Amsterdam Avenue, jakie ładne.
wszystko jak to się mówi, zabarykadowane? Nie, zamknięte. Zakartonowane? Zakartonowane. No. Pozamykane, o. Pozamykane, o właśnie. Chciałam jeszcze taką ciekawostkę, ale fajnie te ptaki tutaj latają. Wow. No. Jeszcze taki pusty ten róg, też fotkę strzela chętnie. W każdym razie jeszcze jedna jest fajna ciekawostka. Jak to otworzyli Flatiron. No. To tam, jak otworzyli Flatiron, to tam były takie wiatry, że faceci się ustawiali dosłownie. To idzie w złą stronę, Ola. Choć to są ładne budyneczki, wiem, trochę będzie głośno od remontów, ale ładne budyneczki. Ale takie harlemowe trochę, co? No. Inaczej, harlemowe są... Chociaż nie, oni w podobnym czasie budowali. Patrz. Ale tak, to się z Harlemem będzie kojarzyć faktycznie. Ile mnie już nauczyłaś o Nowym Jorku? A, no i dobra, i były straszne wiatry pod tym budynkiem. Szybko skończę, bo to jest zabawne. I kobiety jak przechodziły, to im podwiewało sukienki, więc w pewnym momencie zaczęli ustawiać tam policję na stałe, żeby przeganiać mężczyzn, którzy czekają na przychodzące kobiety w sukienkach. O Boże. O Boże. Głupawka, ciekawostka. I tam pracował Peter Parker w Spider-Manie. Właśnie we Flatiron Building. Ale ślicznie. Prześlicznie tu jest. No. Ludzie się na nas patrzą, idą reportery. Tak, oboje trzymamy w ręku. Ja mam telefon, kamerę. Ja się jeszcze kamery nie dorobiłem, kochani, ale uwierzcie mi, mam nadzieję, że nastąpi taka chwila. Pani Ola mnie wzięła tutaj na spacer dzisiaj i powiem wam szczerze, że nie byłam jeszcze w tej części Manhattanu. Jesteśmy na Upper West Side i budyneczki za mną, jak widzicie, dosyć harlemowe. Natomiast klimat tego miejsca jest naprawdę niesamowity. Byliśmy właśnie, Ola mnie nagrywa teraz, bo będę też u niej na odcinku. Byliśmy też na najlepszych burgerach, jakie jadłem w Nowym Jorku. Tu widzicie Olę, która mnie nagrywa w tle. I te burgery były naprawdę niesamowite. Pierwsze dobre burgery, które jadłem w Nowym Jorku. Miejscóweczkę wam będę polecał, może zrobię nawet do niej jakąś rolkę. Jak będziecie w Nowym Jorku, to warto. Ola o niej bębni praktycznie cały czas, więc znowu już nie miałem wyjścia. Musiałem iść i zjeść. Praca influencera jest bardzo ciężka. Bardzo, bardzo wymagająca. Tak. Ale ładnie nam opisałeś tutaj sytuację, elegancko. Dziękuję. Uczę się od najlepszych. Tak. I co chwilę faktycznie takie remonty są jakieś. Ojojoj. Będzie bardzo dużo. Ola mnie znowu nagrywa i się peszę. Tak. Sam siebie nagrywasz, czemu się peszysz, jak cię ktoś inny też nagrywa? Wszyscy mnie nagrywają. Jak widzicie, jestem rozchwytywany. Także będzie dużo zdjęć. Bo zdjęć robię co niemiara. Jak widzicie, poczekajcie, zrobię lepsze światło. Budyneczki są super. W końcu weszliśmy we fragment, gdzie jest odrobinę cienia. No, mam kolejny pomysł na najlepszy i najgorszy zapach w Nowym Jorku. Co ci się kojarzy z najlepszym i najgorszym zapachem? Najlepszy zapach Nowego Jorku to jest jedzonko, bo tutaj naprawdę na każdej ulicy pachnie żarełkiem i naprawdę takim dobrym, takim prima sort. Najlepszy oczywiście zapach smażona wołowina, to jest coś nie do podrobienia. A najgorszy, no z bólem serca muszę przyznać, że mocz. Tak, to mam podobnie. Mocz najgorzej. Nawet ten zapach marihuany wszemi wobec nie jest taki straszny. Człowiek się przyzwyczaja, nie? Tak, idzie się przyzwyczaić, naprawdę. A ja chciałam cię tutaj zabrać. To jest nasz community garden. Ojej, ale śliczne. Na Upper West. Ciekawe, czy da się wejść z tej strony. Super. A, teraz jacyś tutaj mają... Coś tak.
Jakieś spotkanie tutaj jest osób niepełnosprawnych. I o to dbają ludzie tutaj z całego Upper West Side. I tu mają na przykład największe wystawy tulipanów. Piszę zresztą o tym miejscu w moim e-booku. Tak wygląda ten Upper West Side Community Garden. Fajnie, bo można sobie przyjść właśnie usiąść na kawkę. Dużo cieni. Posiedzieć wśród zieleni. Tu jakieś uprawy też mają, jakieś pewnie może jedzonko. Jak to wygląda? Jakieś pomidorki widzę. Super. Ptaszki. I tam już remonty znowuż. Miasto wiecznych remontów. I takie jest wejście do West Side Community Garden. A jeszcze chciałam dokończyć moje jedno mój ulubiony zapach. To ten zapach jest taki, który mi się też kojarzy z domem, z Polską. Mianowicie liście podczas jesieni. W Central Parku tak pięknie pachnie. Ojej, tak. I wiesz, taki, że można odpocząć od smrodu miasta, że tak powiem, idąc w piękny zapach liści. Ja natomiast uwielbiam zapach liści w Prospect Parku. Okej, też jest piękny Prospect Park. Przepiękny park na Brooklynie. Byłem tam wczesno, znaczy już nie wczesną, bardziej późną jesienią o zachodzie słońca. Jak jeszcze faktycznie było relatywnie ciepło, no coś pięknego. A ulubiona dzielnica do tej pory? W sensie Astoria, tak? Astoria. A druga nie taka, gdzie mieszkasz? Nie taka, gdzie mieszkam. A wiesz, że Bed-Stuy? O! Dlatego, że mam straszny sentyment do tej dzielnicy, ponieważ tam było moje jakby pierwsze miejsce, dokąd trafiłem w Nowym Jorku. I to było od razu zetknięcie z zupełnie inną kulturą, do której byłem przyzwyczajony. Tak naprawdę zupełnie inny świat. Ogromne przeżycie. I chyba właśnie Bed-Stuy. A na Manhattanie myślę, że najbardziej lubię Central Park. Okolice Central Parku. Lubię też bardzo Battery Park. Z widokiem na statuę wolności. I to są chyba moje właśnie takie dwie ulubione dzielnice. Ale ja powiem wam szczerze, że strasznie lubię Brooklyn. Bardzo, bardzo lubię Brooklyn, bo ma taki swój klimat. Czy każda dzielnica ma swój klimat, ale Brooklyn ma coś w sobie. Tak, Brooklyn jest faktycznie wyjątkowy. Znowu remonty. Mnie, ja kręcę Ole. Idziemy dalej, te budyneczki też bardzo harlemowe. Kierujemy się już powolutku w stronę metra. On nazywa te budynki harlemowe. To są brownstones i po prostu jest ich sporo też na Harlemie, ale też tutaj na Upper West Side. Zabrałam was tutaj na spacer w mojej ulubionej okolicy i z Bartkiem. Coś pięknego, coś pięknego. Co, myślę, Bartku, że to na tyle jeszcze o naszych najrzeczach w Nowym Jorku. Chyba tak, może jeszcze kiedyś powtórzymy. Jeszcze kiedyś powtórzymy, wtedy pójdziemy do innej dzielnicy na spacer. Na Brooklyn. Tak. Na przykład. No to żegnamy się bardzo serdecznie. Ja dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. A właśnie z Bartkiem miałam odcinek na temat bycia tęczowym Polakiem w Nowym Jorku. O uczeniu się życia na nowo. Także zapraszamy też na ten odcinek. Dzięki wielkie. Na razie, hej!